Dzień dobry. Dzisiaj kontynuujemy temat czynników utrudniających odchudzanie. Jest to część druga, tak jak powiedziałam, i dzisiaj będziemy rozmawiać o niedoczynności tarczycy, ponieważ jest to jeden z powodów, który niestety może sprawiać, że to odchudzanie będzie dla nas trudniejsze. Ja się nazywam Gosia Pielichowska, jestem dietetyczką i psychodietetyczką, a to jest Power Walk, podcast w ruchu. Witam Was serdecznie. Jesteśmy już w Gdyni. Ja już wróciłam do domu, tutaj do siebie i prowadzę dzisiejszego Power Walka właśnie stąd. Idziemy w stronę ulicy Starowiejskiej, Placu Kaszubskiego, a następnie przejdziemy się, zaprowadzę Was przez Sea Towers, przez ten nowy kompleks budynków, który powstał do mariny i przejdziemy sobie już na bulwar. Mam nadzieję, że tam uda nam się przejść. Także za mną ulica Starowiejska. Kto nas ogląda na YouTubie, kto nie, to niech mi uwierzy na słowo, bądź sobie wyobrazi, jeżeli był tutaj kiedykolwiek w Gdyni. Może z Gdyni jest, tak jak nasza patronka Magda. Pozdrawiam serdecznie Magda. Wczoraj na grupie na Facebooku, ponieważ napisałam takiego posta, żeby każdy z nas się przedstawił, kto jest naszym patronem, bo sporo osób do nas dołączyło. Magda właśnie się przedstawiła. Powiedziała, że jest z Gdyni. Pozdrawiamy serdecznie. Tak samo też przedstawił się Maciej. Też Macieju, bardzo się cieszymy, że się przedstawiłeś i też tak trochę dodałeś odwagi innym, żeby też się przedstawiali w tym gronie. Także skoro mówimy już o patronach, to ja serdecznie chciałabym przywitać nowych patronów. Dziękujemy Wam bardzo mocno za Wasze wsparcie. Naprawdę w ostatnim czasie, słuchajcie, dołączyło do nas bardzo dużo osób. No, dla mnie i w ogóle naszego całego zespołu jest to ogromne wyróżnienie i takie pokazanie, że kurczę, jednak wierzycie w to, co robimy. Macie do nas zaufanie, także dziękujemy Wam za to pięknie. No a już niebawem mamy kolejne spotkanie naszych patronów online. Także jeżeli macie ochotę też w takich spotkaniach uczestniczyć, to zapraszamy też do dołączenia, do wspierania nas. Słuchajcie, ja muszę teraz przejść przez ulicę, przez to skrzyżowanie. Tak jak wspomniałam, jestem na Placu Kaszubskim. Wyszłam z domu i mam tutaj właśnie bardzo bliziutko do tego miejsca, także jest to, przyznam, jeden z moich ulubionych miejsc spacerowych. O, muszę popatrzeć, czy nikt mi tutaj nie przejedzie, a zaraz mnie może odtrąbią, że patrzę się w telefon, a nie na drogę. O, de facto trzeba się patrzeć na drogę, a nie na telefon. Także przejdziemy sobie szybko przez tą ruchliwą ulicę i już zmierzamy w stronę Sea Towers przy Chryniewickiego i tam sobie pospacerujemy, powinno być bardziej spokojnie. Moi drodzy, właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać o niedoczynności tarczycy. Temat, który jest dla nas taki popularny, można by było powiedzieć, ale w takim negatywnym tego słowa znaczeniu, dlatego że właśnie mnóstwo osób niestety zmaga się z niedoczynnością tarczycy, a to utrudnia normalne funkcjonowanie, sprawia, że pogarsza się jakość życia. No a w kontekście odchudzania, o którym rozmawiamy, bo mamy cykl, prawda, tak jak wspominałam na poprzednim naszym Power Walku, którego prowadziłam zresztą z Dublina, od moich rodziców, to tak jak wspomniałam na poprzednim Power Walku, jest to cały cykl odcinków, Power Walków, poświęconych właśnie procesowi redukcji masy ciała, zdrowej redukcji. I dzisiaj zajmujemy się kwestią niedoczynności tarczycy, natomiast na kolejnym moim Power Walku zajmiemy się kwestią czynników genetycznych, które tę redukcję utrudniać nam będą. Także dzisiaj mówimy o niedoczynności tarczycy. Zatem, a potem przejdę jeszcze do jednej bardzo ważnej informacji, dlatego warto zostać do końca, posłuchać mnie do końca, bo na końcu też będzie coś ciekawego, co powiem, ważnego. Dobra, niedoczynność tarczycy, słuchajcie, to jest taki stan, w którym po prostu tarczyca nie produkuje wystarczającej ilości hormonów, czyli trójodotyroniny oraz tyroksyny, żeby zaspokoić potrzeby organizmu. No i co to jest ta niewystarczająca ilość hormonów? Mamy pewne zakresy referencyjne, one są bardzo szerokie, bardzo rozstrzelone. Ja nie chcę się bawić teraz, wiecie, w diagnostykę, zatem nie jestem lekarzem i nie podejmuję decyzji odnośnie diagnozy, czy wiecie, nie stawiam tej diagnozy, także w zakresy kliniczne, czy w ogóle w jakiekolwiek polecane zakresy, wartości bym tutaj nie wchodziła, ale istotne na ten moment jest to, że po prostu tych hormonów jest za mało względem rzeczywiście tego, co ciało potrzebuje. No i zanim przejdziemy do wyjaśnienia przyczyny, z czego to się w ogóle dzieje, to
Zobrazujmy sobie, jakie są tego najpierw konsekwencje. Konsekwencje tego stanu rzeczy, czyli zbyt małej ilości hormonów w tarczycy, sprawiają, że mamy spowolniony metabolizm, bo te hormony właśnie na to wpływają. Gorzej nam pracuje układ nerwowy, dlatego że triodotyronina T3 bardzo jest ważna dla pracy mózgu. Ona jest super ważna dla kobiet w ciąży, dlatego że wspomaga rozwój płodu i układ nerwowy płodu. Jest to naprawdę bardzo ważne dla układu nerwowego, stąd też niedoczynność tarczycy, zbyt mała ilość hormonów w tarczycy będzie się przekładać na taką mgłę mózgową, takie spowolnione trochę myślenie. Wiecie, czasami tak jest, że znacie swój mózg na przykład, tak? Znacie swoje możliwości mentalne, a na przykład jest taki okres w życiu, nagle zauważacie, że od jakiegoś czasu jakoś mi ciężko przychodzi do zapamiętania na przykład parę informacji. Jakoś na przykład się szybciej rozpraszam, albo trudniej mi się koncentruje. No właśnie, problemem może być tutaj tarczyca, zwłaszcza jeżeli zestawimy to z innymi objawami, przykładowo uczucie zimna, bo też hormony tarczycy będą wpływać na termoregulację, na to, że nam, wiadomo jak jest zimno, no to człowiekowi może być zimno, ale to jest taka przesadna wrażliwość na zimno. Też na przykład u osób to niekoniecznie musi być, wiecie, anoreksja, bo u osób z anoreksją, które mają bardzo niską tkankę tłuszczową, też takie poczucie zimna zachodzi, no bo nie ma tej warstwy izolującej. Natomiast u osób z niedoczynnością tarczycy, mimo tego, że na przykład mają odpowiednią albo nawet zbyt dużą ilość tkanki tłuszczowej, czyli bardzo można by było pomyśleć, przecież warstwa termoizolacyjna jest na przykład, tak? No to wtedy też odczuwają tak dotkliwie to zimno, więc to może być to. Ale jednym też z objawów jest przyrost masy ciała, dlatego że spowalnia się nam metabolizm. Przyrost masy ciała, także mogą się pojawić zaparcia, dlatego że hormony tarczycy wpływają na tempo przemiany materii, ale też i na perystaltykę jelit. Więc tutaj się mogą pojawić właśnie trudności z wypróżnianiem. Ta masa ciała może nam wzrastać, albo na przykład po prostu możemy nie widzieć efektów w odchudzaniu. Możemy mieć po prostu też taką mniejszą motywację do życia, mniejszą motywację do ćwiczeń. Dlatego, że ten metabolizm gdzieś tam będzie nam się spowalniał. Ale co też ważne, ponieważ hormony tarczycy, triodotyronina ma wpływ na rozwój nabłonka jelitowego i na integralność bariery jelitowej, to wobec tego, jeżeli mamy ich za mało, tych hormonów, no to niestety może też dojść do rozszczelnienia bariery jelitowej i to będzie takie błędne koło, dlatego że bariera jelitowa też z uwagi na coś takiego jak oś jelita-tarczyca, tak, mamy taką oś jelita-tarczyca, tak jak jelita mózg, taki jest jelita-tarczyca, wynika z uwagi na tą oś, ta jelita-tarczyca, mamy coś takiego, że zarówno hormony tarczycy mają wpływ na rozwój nabłonka jelitowego, na integralność bariery jelitowej, czyli tą naszą fortecę w organizmie, która chroni nas od środowiska zewnętrznego, oprócz wchłaniania składników odżywczych oczywiście, ma bardzo ważną funkcję odpornościową, to jeżeli ona jest rozszczelniona, to do wnętrza, przez te komórki jelit, do krążenia, najpierw, tak jak tłumaczyłam też w odcinku Power Walku, co jest dla odporności, jest stan zapalny lokalnie, potem on może się przenieść już ten stan zapalny na dalsze rejony ciała, to wtedy też dochodzi do rozszczelnienia bariery jelitowej, zwiększenia stanu zapalnego i niestety wtedy Houston mamy problem, bo zwiększa nam się ryzyko chociażby, jeżeli mamy do tego podatność, autoimmunologicznego zapalenia tarczycy typu Hashimoto, które jest też bardzo popularne. Coraz częściej się chorobę Hashimoto diagnozuje, częściej ona występuje u kobiet. Jest to choroba autoimmunologiczna z autoagresji, czyli komórki układu odpornościowego, moje własne komórki, moje atakują mnie, tak? Atakują w tym przypadku komórki tarczycy, gruczoł tarczowy. Więc dlatego ta relacja z jelitami, tarczyca, jelita, jeżeli chcemy wspierać tarczycę, powinniśmy jeść zarówno dla tarczycy, jak i dla wspierania integralności bariery jelitowej, po to, żeby ta interakcja zachodziła prawidłowo, żeby ta relacja też była jak najbardziej zaopiekowana, no bo jeżeli coś pójdzie z jednej albo z drugiej strony niepoprawnie, no to wtedy mamy klops
i niestety dochodzi do pewnego rodzaju zaburzeń, które potem ciężko, trudno odkręcać, tak? Bo z choroby Hashimoto już się nie wychodzi, można wejść w remisję, ale jeżeli już się ma chorobę Hashimoto, to się ma ją do końca życia, tak jak zresztą każda choroba autoimmunologiczna. Można wejść w remisję, ale nie można jej wyleczyć całkowicie. Kurczę, jest ciemno. Ja mam, słuchajcie, lampkę, ale coś mnie słabo widać. Jeszcze ten gimbal mi tak łazi, jakby chciał, a nie mógł. No cóż, dobra. Czyli się obkręcę jakoś naokoło. Muszę jeszcze chyba zrobić jakiś tutorial dotyczący obsługi tego gimbala, żeby to wyglądało bardziej profesjonalnie. Także krótka dygresja. Mam nadzieję, że chwilę przetrawiliście te informacje, więc wracamy dalej. No i teraz powiedziałam, że takie są konsekwencje niedoczynności tarczycy. No przede wszystkim to będzie spowolnienie metabolizmu, czyli przyrost masy ciała może być, takie zmęczenie ogólnie, trudności w koncentracji, poczucie zimna. Tak, mogą być też zaparcia, ale może to na przykład być też wypadanie włosów. Jeżeli zauważacie, że nagminnie Wam te włosy po prostu jakoś ostatnimi czasy wypadają garściami, to może być to konsekwencja nie tylko infekcji, na przykład po COVID-zie też bardzo często te włosy wypadają, niedoboru żelaza na przykład w organizmie, ale o tym jeszcze za chwilę powiem, ale też właśnie niedoczynności tarczycy. Także na to też warto zwrócić uwagę. No i z czego wynika taka niedoczynność tarczycy? Bo w badaniach to będzie widoczne tak, że mamy podwyższone TSH, czyli hormon stymulujący tarczycę do produkcji hormonów, który jest wydzielany przez przysadkę mózgową. Tak? Podzgórze wydziela TRH, czyli to jest hormon, który będzie stymulował przysadkę i on wydziela to TRH, natomiast przysadka wydziela potem TSH. No i przysadka wydziela takie TSH, to jest taka informacja do tarczycy, dobra, dawaj, wydzielaj hormony, bo organizm potrzebuje. To działa na zasadzie sprzężenia zwrotnego ujemnego, czyli jeżeli jest mało hormonów na obwodzie, czyli jest mało sygnału dla mózgu, że jest za mało hormonów i potrzeba ich wyprodukować więcej, to wówczas podzgórze, czyli taki po prostu centralny kontroler produkcji hormonów w organizmie, zaczyna produkować hormon TRH. TRH będzie stymulował sobie przysadkę mózgową, która jest troszeczkę niżej, będzie stymulował przysadkę do tego, żeby wyprodukowała TSH. No i teraz to TSH, które bardzo często się pojawia gdzieś tam w badaniach, ono będzie produkowane cały czas po to, żeby zastymulować tą tarczycę do tego, żeby ona wyprodukowała odpowiednie ilości hormonów. No i jeżeli ta tarczyca w jakiś sposób nie odpowiada i te hormony nie są produkowane w wystarczającej ilości, no to TSH jest dalej wydzielane, bo mózg nie ma informacji zwrotnej, żeby zatrzymać ten proces. To sprzężenie zwrotne ujemne po prostu nie zachodzi, bo tych hormonów jest cały czas za mało. Dlatego też niedoczynności tarczycy, jak w obrazie patrzycie w badaniach, obserwujecie, to jest wysokie TSH, niskie wartości hormonów tarczycy T3 oraz T4, czyli trójiodotyronina oraz tyroksyna. I teraz co ciekawe, to właśnie T3, trójiodotyronina, jest aktywną formą hormonu. Więc hormony tarczycy sobie powstają w tej tarczycy, ale następnie też dochodzi do ich przekształcania T3 w T4. One są na różnym poziomie są przekształcane po to, żeby była odpowiednia ilość właśnie tej aktywnej formy hormonu. Słuchajcie, teraz muszę sobie przejść tędy, żeby pójść na bulwar, a tutaj jakoś dużo aut znowu jeździ. Zaczęła się też budowa. Przy Marinie będzie kompleks hoteli i budynków mieszkalnych. Także też z tej budowy trochę może być hałasu, ale my sobie tutaj szybciutko przejdziemy. Zaraz Was zaprowadzę właśnie do Mariny i potem na bulwar sobie przejdziemy szybciutko. Tak, także powiedziałam o tym, że dochodzi do konwersji, czyli przekształcania T3 w T4 i tutaj też odżywianie ma bardzo duże znaczenie. I jakie teraz są przyczyny tego stanu, że ta tarczyca nie jest w stanie produkować odpowiedniej ilości hormonów, które następnie będą spełniać swoją arcyważną funkcję. Bo warto pamiętać, że tarczyca jest bardzo malutkim gruczołem. Ona jest zlokalizowana w szyi, ma kształt, też kształtem przypomina trochę motyla
i naprawdę jest niewielkich rozmiarów, przy czym spełnia naprawdę ważną funkcję, bo jeżeli ta tarczyca, nawet wiecie, nie ma niedoczynności tarczycy takiej, że ta tarczyca nie produkuje wystarczającej ilości hormonów, ale na przykład jest fizjologicznie bardzo mała, to też takie objawy niedoczynności tarczycy będą mogły być obecne, no właśnie dlatego, że ta tarczyca jest być może za mała na te potrzeby, jakie ma organizm, na to czemu musi sprostać. Więc nawet jeżeli też ta tarczyca jest niedoczynna, to my dopiero wtedy widzimy, jak ważny jest to gruczoł. No najbardziej dotkliwy objaw, jaki ja nigdy nie miałam niedoczynności tarczycy, także nie podzielę się z Wami swoimi doświadczeniami, ale miałam mnóstwo pacjentów i pacjentek, zwłaszcza pacjentek, bo to głównie kobiety, ale też i pacjentów z niedoczynnością tarczycy. No to takim najbardziej dotkliwym objawem jest to takie zmęczenie, że po prostu nic mi się nie chce, nie mam siły wstać i to też ta niedoczynność tarczycy, pisałam o tym, słuchajcie, na swoim Instagramie, jest powiązana z zaburzeniami depresyjnymi, czy w ogóle z zaburzeniami psychologicznymi, psychicznymi, dlatego że bierze udział, też hormony tarczycy biorą udział w wielu ważnych szlakach, które wiążą je z zaburzeniami depresyjnymi, czyli na przykład produkcja BDNF, neurotropowy czynnik pochodzenia mózgowego, ten sam, który wydziela się podczas aktywności fizycznej na przykład, tak, ten, który jego stężenie jest zmniejszone w depresji, jego stężenie jest zmniejszone w przypadku choroby Alzheimera, wtedy kiedy mamy demencję starczą, zmniejsza nam się ta sprawność umysłowa. To hormony tarczycy też mają wpływ na jego produkcję. Hormony tarczycy mają także wpływ na metabolizm tryptofanu, z którego powstaje serotonina, w ogóle potem na cały szlak kinoreninowy, który jest metabolizmem właśnie tryptofanu. Także hormony tarczycy naprawdę fajnie się tutaj łączą z mózgiem i jeżeli jest ich za mało, jeżeli mamy tą tarczycę niedoczynną, no to niestety, ale widzimy tego konsekwencje tak naprawdę w całym organizmie. I teraz wracając do przyczyn, jest tutaj już troszeczkę ciszej, więc mogę mówić spokojnie. Wracając do przyczyn, główną przyczyną, słuchajcie, niedoczynności tarczycy będzie pewnie niedożywienie organizmu. Dlaczego? Dlatego, że ja jestem w ogóle wielką fanką podejścia, jaką funkcję spełnia dany składnik i dlatego jestem w stanie potem określić, jak niedobór danego składnika może się przełożyć na funkcjonowanie danego gruczołu. No i przykładowo, tutaj niedobór białka, niedożywienie klasyczne, niedożywienie typowo prowadzi do spowolnienia metabolizmu. Pamiętacie, jak mówiłam o tym, jak sobie dopasować kaloryczność diety i jedzenie 1200 kilokalorii, 1300, czyli porcji odpowiedniej dla przedszkolaka, dla dorosłego osoby niestety nie jest dobrym pomysłem. No właśnie dlatego, że dochodzi do zaburzenia pracy hormonów tarczycy i tarczyca, tak jak mówiłam Wam o T3, T4, to T3 przekształca się jeszcze w inną formę, reversed, czyli odwrócone T3, które jest nieaktywną formą hormonu, ale wiąże się z tymi samymi receptorami, co aktywna forma, tym samym blokując jego działanie. I to się dzieje wtedy, kiedy stosujemy bardzo restrykcyjne diety, albo na przykład wtedy, kiedy się bardzo stresujemy. Kiedy mamy dużo stresu, dużo napięcia, nie radzimy sobie z tym napięciem emocjonalnym, z tym stresem i wtedy też dochodzi do przekształcenia tej aktywnej formy hormonu w tą nieaktywną. Naturalnie jest trochę tej nieaktywnej formy hormonu. Mówi się, że to jest około stosunek 10:1, gdzie T3 aktywna forma do nieaktywnej, ale jeżeli się dużo stresujemy, tak, mamy na przykład niedoborową dieta typowo zachodnia, dieta o potencjale prozapalnym, czyli dużo produktów wysoko przetworzonych, ciastek, chipsów, na przykład alkoholu, to wtedy chętniej ta trujodotyronina przechodzi w tą odwróconą trujodotyroninę, która nie spełnia swojej funkcji. Zatem to może być na przykład niedożywienie, zbyt duża restrykcja kaloryczna, to może być przyczyną. Przyczyną, słuchajcie, może być także niedobór kluczowych składników, których potrzebuje tarczyca po prostu do pracy. I to będzie jod, dlatego że z jodu powstają hormony tarczycy, tyroksyna, trójjodotyronina. I tutaj jod warto wprowadzać je w formie najpierw diety, czyli na przykład jeść ryby, na przykład sól jodowana, na przykład algi, arkusz nori na przykład 1-2 razy w tygodniu, wystarczająco, dlatego że z jodem nie można przesadzać. Ja wiem, że na rynku jest mnóstwo suplementów, które oferują jod, teraz czy w płynie, czy generalnie tak najlepiej w płynie się
przyswaja, no to wtedy, jakby jest okej, tak? Można to suplementować, ale tylko wtedy, jeżeli wcześniej zbadacie, ile macie tego jodu w organizmie, a to bada się na podstawie dobowej zbiórki moczu. Dlatego, że z jodem nie można przesadzać. On też może prowadzić do zatrzymania pracy tarczycy, zwłaszcza jest to istotne u osób z chorobą Hashimoto, gdzie jod jest ważny, ale też nie można z nim po prostu przesadzać. Także najpierw źródła pokarmowe, jeżeli to jest niewystarczające i na przykład chcecie jeszcze sprawdzić, czy rzeczywiście powodem jest na przykład niedobór jodu, to wtedy robimy dobową zbiórkę moczu na zawartość jodu w organizmie i dopiero wtedy dopasowujemy odpowiednio suplementację, oczywiście w porozumieniu z lekarzem czy z dietetykiem prowadzącym. Zatem jod. Mamy też i żelazo, niedobór żelaza i to się wiąże, słuchajcie, z tym wypadaniem włosów. Objawem niedoboru żelaza może być właśnie to, że te włosy nam wypadają, jest nam zimno, ciężko nam się w ogóle skoncentrować, czyli widzicie, znowu to się łączy z objawami niedoczynności tarczycy. Więc niedobór żelaza, niedoborowa dieta, jakieś infekcje różnego rodzaju, czy na przykład w przypadku kobiet, jeżeli macie bardzo intensywne menstruacje, to też to może sprawić, że ta tarczyca nie będzie nam działać prawidłowo. Więc sprawdzamy poziom żelaza, ale nie tylko żelaza, sprawdzamy także poziom ferytyny, która jest magazynem żelaza. No i na tej podstawie wprowadzamy modyfikacje znowu najpierw dietetyczne, dlatego że suplementacja żelazem powinna się odbywać pod okiem lekarza wyłącznie i ze wskazań lekarza wyłącznie, dlatego że żelazo w suplementacji ma wpływ negatywny na mikrobiotę jelitową i może tam nam po prostu namieszać, dlatego lepiej jest zwiększyć podaż żelaza wraz z dietą. No i jak to zrobić? Możemy wprowadzać na przykład pokarmy, takie jak wątróbka wołowa, na przykład, tak, wątróbka gęsia, na przykład wołowina. Ja wiem, to jest mięso, które nie każdy je i też nie każdy lubi podroby, no ale taka jest natura, że to są najbogatsze źródła żelaza. Z innych źródeł, na przykład pokarmowych, możemy jeść jajka. O, tutaj jest może bardziej też dostępne dla osób, które nie chcą jeść mięsa, ale jedzą inne produkty pochodzenia zwierzęcego. To będą na przykład jajka. Z produktów już roślinnych na przykład mamy pestki dyni, daktyle, kakao i gorzką czekoladę. Ta czekolada naprawdę jest fantastycznym produktem, bardzo uniwersalnym. Ta wysokiej zawartości kakao polecam, żeby jeść każdego dnia kosteczkę czekolady. Więc mamy też i kakao, mamy na przykład nasiona roślin strączkowych, też i cynku mają sporo, ale tam żelaza też trochę będzie. Pestki dyni to już powiedziałam. Chciałam powiedzieć też o kaszy jaglanej, ale kasza jaglana jest tutaj, słuchajcie, ona ma bardzo dużo żelaza, ale też nie jest obojętna dla tarczycy, zwłaszcza już dla osób, które mają tą niedoczynność, ale o tym jeszcze za chwilę. Więc tam mamy źródła żelaza, muszą się pojawić w diecie. No i samo białko, tak jak o którym wspomniałam, no bo tarczyca potrzebuje białka do odpowiedniej pracy. Enzymy, te, które wspierają produkcję hormonów tarczycy, czy enzymy, które też wspierają konwersję hormonów tarczycy, one potrzebują, słuchajcie, białka. Więc jeżeli my na przykład jemy dietę bardzo niedoborową, albo jemy tego białka bardzo mało, no to niestety ta tarczyca też nam nie będzie dobrze pracować. Kolejny związek, którego bardzo potrzebuje tarczyca, to związki, można powiedzieć już, bo tutaj będę wymieniać, to jest na przykład cynk, miedź oraz selen. I selen jest niezwykle ważny, dlatego że selen wchodzi w skład takich enzymów, zwłaszcza peroksydaza glutationowa, która bierze udział w produkcji hormonów tarczycy, ale ma taką funkcję, że ona neutralizuje natlenek wodoru, czyli H2O2, który zwiększa ten stres oksydacyjny, ilość wolnych rodników jest związany ze stresem oksydacyjnym i ona neutralizuje ten H2O2, jakby zabiera sobie z tego tlen, dzięki czemu zmniejsza tą ilość wolnych rodników i też zmniejsza uszkodzenia tarczycy. I przykładowo u osób z niedoczynnością, czy zwłaszcza z chorobą Hashimoto, mamy obniżone stężenia selenu i przywrócenie równowagi w organizmie, jeżeli chodzi o poziom selenu, pomaga także poprawić funkcję tarczycy. Także ta selen jest niezwykle ważny, ma taką funkcję ochronną, antyoksydacyjną, ale też bierze udział w przekształcaniu T4 do T3, czyli hormonów tarczycy.
tyroksynę, tyriodotyroninę w aktywną formę. No i gdzie ten selen znajdziemy? Na przykład w orzechach brazylijskich. 1-2 orzechy brazylijskie dziennie i mamy selen z głowy. Możemy też włączać suplementację, ale znowu, to wiecie, co za dużo, to niezdrowo. Jeżeli jest wskazanie, włączamy sobie na przykład małą dawkę, to też w porozumieniu z lekarzem. To co mówię, to nie traktujcie tego jako poradę. Jest to wyłącznie power edukacyjny. Wszystkie treści, jakie my tutaj przekazujemy, to przekazujemy zgodnie z najnowszą wiedzą. Natomiast nie może to być substytut porady lekarskiej tudzież dietetycznej. Tak nie może być. To jest to wyłącznie content edukacyjny. Także proszę o tym pamiętać. Ja mogę podać wskazania dotyczące wskazówki, jeżeli chodzi o suplementację, ale nie traktujcie tego jako poradnictwo. Zatem można wprowadzić suplementację, ale też trzeba uważać ze stężeniem, bo selen w nadmiarze też nie będzie obojętny dla organizmu, będzie szkodliwy. Mamy kolejny związek, czyli ten cynk na przykład, tak, też bierze udział w produkcji hormonów tarczycy, w konwersji T4 do T3 i tutaj mamy pestki dyni, owoce morza, zwłaszcza ostrygi, tak, no to tutaj jeżeli ktoś ma ochotę jeść ostrygi codziennie, to bardzo fajnie, jeżeli nie jest to produkt taki, wiecie, bardzo powszechny, więc też mogą być inne źródła typu pestki dyni, typu na przykład nasiona roślin strączkowych, produkty pełnoziarniste, także tego typu rzeczy warto włączać sobie do diety. No i mamy też miedź, która jest bardzo ważna w metabolizmie żelaza, a żelazo wiemy jest super ważne dla produkcji hormonów tarczycy, ale nie tylko, bo miedź także pomaga przekształcać T4, znowu tą nieaktywną formę hormonu do aktywnej formy hormonu tyriodotyroniny. I źródłem miedzi są podobnie jak cynku nasiona roślin strączkowych, czy na przykład owoce morza, tak, pestki słonecznika także będą, czy pestki dyni będą także źródłem miedzi. Co więcej, ta tarczyca, słuchajcie, też potrzebuje witaminy D, bardzo ważna witamina, która nawet określa się jako hormon, to zwłaszcza dla osób, które już mają niedoczynność albo zmagają się z chorobą Hashimoto, gdzie jest ten proces zapalny i ta witamina D bierze udział w procesach układu odpornościowego i pomaga zmniejszać ten stan zapalny. Kwasy omega-3 też, które pomagają zmniejszać ten stan zapalny, jeżeli on już gdzieś tam się pojawił. No i to, co mówiłam w kontekście tej odwróconej tyriodotyroniny, czyli trochę luzu, takiego umiejętnego radzenia sobie z emocjami, ze stresem, tego, żeby jednak mieć trochę więcej takiego komfortu wokół siebie, przestrzeni, nie dociskać się do granicy możliwości, nie traktować się, że ja muszę maksymalnie realizować założenia diety i robić tutaj 5 treningów i co z tego, że ja zrealizuję swój plan fantastycznie, będę coraz jeszcze idę zgodnie ze swoim planem, ale powoli się wykańczam, tak, bo za mocne tempo sobie narzucam i dociskam się do granicy możliwości. No to niestety nie jest dobra strategia dla pracy organizmu, no bo w pewnym momencie to ciało po prostu powie nie, dość i właśnie spowolni metabolizm, przez co siłą rzeczy nie będzie nam się chciało więcej dociskać się do granic możliwości i się gdzieś tam piłować, więc też więcej ciepła wobec siebie, więcej wyrozumiałości, więcej dobra. Teraz chciałabym jeszcze odnośnie, sprawdzę sobie, która godzina, bo ile ja już gadam, czy żeby Wam tutaj też czasu za bardzo nie zabierać. O, jest 28 minut, słuchajcie, kończymy, moi drodzy, kończymy. Powiem tylko jedno słówko odnośnie kaszy jaglanej czy warzyw krzyżowych. One są super ważne w diecie, natomiast trzeba pamiętać, czy produkty sojowe, natomiast trzeba pamiętać, że niestety, ale one są źródłem goitrogenów, czyli takich związków, które utrudniają tworzenie się hormonów tarczycy, przez co u osób, które już mają niedoczynność, bo to nie jest dla osób, które mają prawidłową funkcję tarczycy, to można jeść spoko, ale jeżeli już macie niedoczynność, to wtedy uwaga z takimi produktami, 1-2 razy w tygodniu można je jeść i na pewno w odstępie przynajmniej 4-godzinnym od przyjęcia leków. To będzie produkty sojowe, produkty warzywa krzyżowe typu brokuł, brukselka, jarmuż, kalafior, rukola. Super zdrowe produkty, no ale jednak tak to działa w przypadku niedoczynności tarczycy, czy kasza jaglana 4 godziny po przyjęciu leków, a także zwracajcie uwagę na to, żeby nie jeść po przyjęciu leków lewotyroksyny godzinę od przyjęcia leków, dopiero potem sobie zaczynamy jeść, bo to też będzie utrudniać wchłanianie hormonów
tak? Oraz jeden jest taki też suplement picolinian chromu, który jest stosowany często w insulinooporności, czy właśnie we wspomaganiu redukcji masy ciała. On też będzie utrudniał nam wchłanianie leku i jego też trzeba przyjmować 4 godziny, jeżeli już przyjmujecie, tak? 4 godziny po przyjęciu lewotyroksyny. Także tyle w temacie niedoczynności tarczycy. Dajcie mi znać w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie w tym temacie, co Wam się podobało, może coś dopowiedzieć, tak? To ja sobie przejrzę potem komentarze i bardzo chętnie na nie wszystkie odpowiem. Także dajcie mi znać, jak tam Wam dzisiejszy Power Walk się podobał. A teraz jeszcze 2 dosłownie szybciutkie ogłoszenia. Pierwsze jest takie, że widzicie, czapki wróciły. Już napisaliśmy wiadomości do osób, które wcześniej się do nas zgłosiły, z listy osób zainteresowanych czapkami, ale jeżeli Wy też macie ochotę dołączyć do tego grona osób, które noszą taką fajną czapeczkę, o ten gimbal mi się przestawia cały czas, z logiem Powerwalk, to napiszcie do nas na kontakt@powerwalk.pl. Szczegóły są w opisie, będą w opisie do tego dzisiejszego live'a. I my do Was wrócimy z informacją, czy czapki jeszcze są, bo ostatnio się naprawdę rozeszły jak świeże bułeczki w ciągu jednego dnia. Także czapki są, zapraszam znowu do zakupu, żeby było ciepło w głowę zimą. A druga rzecz, to słuchajcie, jest taka, że już za tydzień, a w zasadzie w tym tygodniu, 26 jest finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No i my jako Power Walk dołączamy się absolutnie do tej inicjatywy. Fantastycznie uwielbiamy WOŚP. I dlatego też postanowiliśmy wesprzeć WOŚP w taki sposób również, że wystawiliśmy na aukcję spacery ze mną oraz z Mateuszem Kusznierewiczem. Zachęcamy do tego, żeby wspierać WOŚP, a jednocześnie można wylicytować spacer albo ze mną, albo z Mateuszem Kusznierewiczem, żeby porozmawiać sobie podczas takiego Power Walka 1 na 1. Myślę, że to bardzo fajna okazja, żeby właśnie taki indywidualny Power Walk odbyć. Szczegóły również są w linku podanym w opisie do dzisiejszego Power Walka. Także moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszy spacer. Ja jestem tutaj na bulwarze nadmorskim i jest za mną zatoka. To prawda tego nie widać, ale fale są malutkie, ale trochę jest słychać. Życzę Wam cudownego dnia, życzę Wam wszystkiego dobrego, a dziś jest Dzień Dziadka, więc złóżcie życzenia swoim dziadkom albo pomyślcie o nich ciepło, jeżeli dziadków już nie ma z Wami. Życzę Wam wszystkiego cudownego, pięknego dnia i do zobaczenia.